treningu biegaczy górskich bardzo często wykorzystuje się tę oto maszynę, czyli rower. Wykorzystujemy ją nie tylko w momencie, w którym jesteśmy kontuzjowani, ale również w momencie, w którym znajdujemy się w normalnym cyklu treningowym. Wykorzystujemy go czasem nawet do 7-10 godzin tygodniowo, zwiększając sobie tą objętość treningową. Przynajmniej w moim przypadku. Teraz, gdy znajduję się w okresie kontuzji, tego roweru jest znacznie więcej. A co to oznacza? Wykonuję na nim również znacznie więcej jakościowych jednostek. Powstaje więc tutaj pytanie, jak silny tak naprawdę jest biegacz górski na rowerze? I tu podczas jednego z moich treningów miałem okazję sprawdzić to podczas takiego klasycznego testu FTP, który wyszedł nieco przypadkiem. Dlatego zapraszam Was na 20 minut ciągłego cierpienia, w którym zobaczycie, jaki tak naprawdę poziom mocy, czy jaki poziom ogólnie w sporcie, jakim jest kolarstwo, byłbym w stanie osiągnąć, gdybym może zajął się nim na poważnie. Zapraszam do oglądania. Mój test przypadł na dosyć nietypowy dzień. Nie był to test, który był z góry planowany, tak szczerze Wam powiem. Tego samego dnia rano wykonywałem jeszcze akcent na progu. Może troszkę niższym progu, bo tym progu tlenowym, ale jednak czułem się już nieco, można powiedzieć, zmęczony. Była to druga jednostka tego dnia. Na tą jednostkę był zaplanowany progres, miałem jechać tutaj 60 minut i stopniowo od takiej spokojnej intensywności strefy drugiej przechodzić wyżej. Tutaj zaczynam 20 minut mocniejszego jechania, które zrobiłem na sam koniec tego progresu. Trener zalecił mi, aby pół godziny było nieco mocniejsze, a te 20 minut, żeby było bardzo mocne. Dlatego też mówię, że nie był to zamierzony test, tylko raczej taka średnia wyciągnięta z bardzo mocnego treningu. Natomiast jestem pewien, że na ten dzień był to dosyć wysoki i dosyć dobry wysiłek. W nogach mam już 10 minut jechania powyżej 300 watów i teraz podkręcałem to tempo właśnie dosyć mocno. Tutaj już nie chodziło o to, żeby to był progres, tylko żeby to było właśnie dosyć mocne jechanie. Jak widzicie, zacząłem od takich intensywności rzędu powiedzmy tych 400 watów. No i możecie też tutaj usłyszeć w tle, że mój rower może nie jest już trochę najlepszej klasy i tutaj na niektórych przełożeniach, szczególnie jeśli jestem na małej koronce z przodu i największej z tyłu, jest właśnie takie charakterystyczne tarcie łańcucha o wózek. No jest to wada fabryczna mojego roweru, niestety próbowaliśmy to wyregulować wiele razy, no i nie udawało się to. Natomiast zaraz będę próbował tutaj zmienić na większy blat z przodu, tak żeby kręcić nieco bardziej siłowo i po raz kolejny widzicie, że mam mały defekt przerzutki. Nie poszło to tak łatwo, trochę nie chciał łańcuch skoczyć właśnie, dlatego musiałem popchnąć nieco rękami wózek, przez co oczywiście straciłem nieco mocy, no ale straciłem ją na chwilę, ile to było, może 5 sekund, dlatego nie powinno to aż tak bardzo wpływać na wynik mojego testu. Czułem się tutaj dość dobrze. Wprawdzie jak na intensywność rowerową to tętno powyżej 170 to już jest bardzo wysoko, szczególnie utrzymywane przez długi czas, to jednak w mięśniach czułem, że jestem w stanie tutaj pocisnąć. Moja domowa jaskinia, ta jaskinia wysiłku jest, można też powiedzieć, troszeczkę nieoptymalna pod kątem temperaturowym, ponieważ nawet z wiatrakiem szybko robi się tutaj dosyć ciepło. Natomiast dzięki temu, że jestem mocno zaadaptowany do tego ciepła, dzięki HIIT trainingowi, mogę pozwolić sobie na wykonywanie tych cięższych wysiłków właśnie w takich warunkach. Nadmienię też, że to co tutaj widzicie i te dane, które widzicie na ekranie, to nie są dane pochodzące z aplikacji Rouvy, na której jeżdżę i wykonuję wszystkie swoje treningi Insight. Są to dane bezpośrednio z komputera, z Garmin Edge'a, który jest połączony również z moimi pedałami, które mają w sobie pomiar mocy. Jest to nieco dokładniejsze rozwiązanie niż pomiar mocy z samego trenażera, ze względu na to, że mierzymy tutaj tą bezpośrednią moc wkładaną właśnie w każde uderzenie tego pedała i dzięki temu można powiedzieć, że te kilka watów zawsze będzie to dokładniejsze. Czy ma to duże znaczenie w kontekście takiego treningu, jaki ja wykonuję?
No może niekoniecznie, ale tu chciałem też mieć właśnie takie dane. Na aplikacji Ruvi, co ciekawe, ta średnia z całego tego wysiłku wynosiła około 4 W mniej, więc jest to naprawdę marginalna, niska różnica. Jadę tutaj, tak jak widzicie, cały czas powyżej tych 400 W, w tych momentach, w których staję też na pedały. I teraz dla purystów takich testów FTP, czy purystów w ogóle, jeśli chodzi o technikę, tak, wiem, że taki książkowy test FTP wykonuje się całkowicie na siedząco, nie powinno się wstawać. Natomiast dla mnie nie służy to do jakichś pomiarów laboratoryjnych. Służy to tutaj przede wszystkim temu, bym określił sam dla siebie, jakie mam strefy wysiłkowe, jakie strefy mocy mogę później wykorzystywać w treningu i dzięki temu mieć właśnie możliwość większej kontroli nad tym, co robię, większej kontroli nad tymi zadaniami rowerowymi, ponieważ jak wiemy, tutaj samo bazowanie na tętnie jest niezbyt dokładne. Czuję, że dosyć dobrze mi się tutaj kręci, dosyć dobrze mi się tutaj jedzie. Natomiast w momencie, w którym popatrzyłem na ten mój komputer, na Edge'a i zobaczyłem, że jestem tutaj cały czas w granicach gdzieś tych 390 W jako średnia z tego odcinka, no nie ukrywam, że dosyć mocno się zaskoczyłem i też początkowo się nieco przestraszyłem, czy ja na pewno dam radę utrzymać taki wysiłek przez cały ten czas. Dlaczego? No dlatego, że nigdy wcześniej nie utrzymywałem aż tak wysokiej mocy przez tak długi czas. Nigdy wcześniej nie miałem w ogóle okazji na wykonywanie podobnego wysiłku, bo wiecie, czasem taki test jest bardzo mocno kolidujący z resztą moich zadań treningowych. Tutaj natomiast była to perfekcyjna okazja, więc widząc, jakie to są liczby, postanowiłem już cisnąć i utrzymywać podobne moce, bo czułem też tutaj, że jest to rzeczywiście już wysoki wysiłek. Jak widzicie, tętno wzrosło tutaj już nawet do 177 i cały czas czuję, że mocno tutaj, bardzo mocno wręcz napieram. Dlatego też no, kosztowało mnie też to dużo takiej mocy mentalnej. Cenię sobie jednak właśnie tą kontuzję, w trakcie której wykonuję ten test, za to, że właśnie taka możliwość się pojawiła, ponieważ musicie wiedzieć, że ja nawet bez kontuzji jestem zawodnikiem, który mega dobrze reaguje na bodźce kolarskie. Jestem w stanie przełożyć to później bardzo mocno, szczególnie na podbieganie na takich dużych nachyleniach, na podbieganie powyżej 15%. I sprawdza się to też u mnie jako taki dodatkowy bodziec przesuwający te możliwości krążeniowo-oddechowe. Dlatego też cieszę się w sumie z tego, że miałem w ogóle taką możliwość, żeby pocisnąć nieco mocniej w trakcie kontuzji i popróbować więcej tego treningu kolarskiego, ponieważ jestem pewien, że wnioski, które wyciągniemy z trenerem z tego właśnie okresu, będą mi służyły również w momencie, w którym będę zdrowy, tak aby móc podtrzymywać w większej ilości moje możliwości sercowo-naczyniowe i dodatkowo zwiększać też tą możliwość generowanej mocy. Możecie zauważyć też tutaj rzecz, która jest związana z moim brakiem doświadczenia w szacowaniu takiego wysiłku kolarskiego, że o ile ta średnia rzeczywiście wychodziła dosyć wysoka, to tutaj widzicie moc tą absolutną z tej, można powiedzieć, z tego momentu. Natomiast moc 3-sekundowa też u mnie tutaj wahała się zazwyczaj w granicach 20, nawet do 30 W czasami, więc nie jestem jeszcze aż tak obeznany z odczuciem właśnie generowanej mocy. Nie jestem jeszcze aż tak obeznany z tempem, nie jestem aż tak obeznany z tym wysiłkiem, tak jak jest to w bieganiu, gdzie właściwie bez zegarka biegając byłbym w stanie na płaskim powiedzieć, z jaką prędkością dokładnie biegnę, co do kilku sekund na kilometr. Tutaj jednak nie było to aż tak oczywiste. Momentami wkradało się tutaj też mój brak doświadczenia, jeśli chodzi o możliwości zmiany przełożeń. I jak możecie zauważyć, że czasami ta moc właśnie leci troszkę w dół, no przede wszystkim z tego względu, że niewłaściwie czasem dobieram te przełożenia. Dodatkowo ja jako perfekcjonista ogólnie mógłbym doczepić się też trochę do tej swojej pozycji, która jest, jak widzicie, taka nieco zgarbiona. Gdybym chciał tutaj pracować rzeczywiście bardzo mocno i chciał pracować tak poprawnie, technicznie, w całości, no to wtedy byłbym od głowy aż do nóg właściwie nieco bardziej wyprostowany.
bo pamiętajcie, ja ten trening uzyskuję tutaj po to, aby być lepszym docelowo w bieganiu, a niekoniecznie lepszym w kolarstwie. I tak jak przyjrzymy się na przykład właśnie temu kopnięciu tutaj z tyłu, no to ono też mogłoby być bardziej pociągnięte jeszcze właśnie z tych mięśni dwugłowych. Mógłbym wykonywać nieco większą też pracę samą kostką, samymi stawami skokowymi. Natomiast, no tak jak wspominałem, cały czas uczę się tego, jak poruszać się tak bardzo ekonomicznie na rowerze i jak te generowane waty też później przekładać na prędkości, które osiągam właśnie w treningu na zewnątrz, a pogoda nie sprzyjała do tej pory właśnie temu treningowi. Dlaczego też tutaj ten test jest dla mnie mocno wartościowy pod kątem pozycji, w której to wykonuję? Ponieważ właśnie ze względu na to, że chcę uzyskać jak największe przełożenie później na biomechanikę w bieganiu, wszystkie akcenty praktycznie, które wykonuję na rowerze, wykonuję właśnie na stojąco. Stąd też mocy generowane tutaj w trakcie tego testu na stojąco są też dla mnie dosyć istotne. Jeżdżę sobie tutaj ten podjazd na podjeździe Mont Ventoux i oczywiście z racji tego, że był to test nieplanowany, to niestety nie nagrałem dla Was ekranu i moglibyście wtedy zobaczyć, jakie też tam prędkości pionowe osiągałem. Jechałem bardzo szybko i no cieszę się, że przynajmniej miałem możliwość też patrzenia na coś w trakcie tego testu. Natomiast tutaj powoli zbliżamy się do połowy i muszę Wam powiedzieć, że tu miałem taki leciutki kryzys związany z tym, że tak jak widzieliście, musiałem sobie na chwilkę usiąść, troszeczkę wyrównać oddech i ta moc od razu gdzieś tam spadła w okolice tych 360-350 watów. Natomiast wiedziałem też, że jest to tylko kryzys mentalny i jestem w stanie pocisnąć dalej mocno, na przykład właśnie poprzez zwiększenie sobie przełożenia, pojechanie nieco bardziej siłowo. Co mi też pomaga w tym okresie, to jest to, że realizuję naprawdę duże ilości treningu siłowego. Dzięki temu oczywiście to moje ścięgno goi się nieco lepiej, ale z drugiej strony mam też możliwość wkładania większej ilości mocy w takie właśnie przekładanie tych pedałów nawet siłowe. Muszę też powiedzieć, że generalnie rzecz ujmując, wysiłki kolarskie i te akcenty kolarskie są dla mnie znacznie trudniejsze niż akcenty biegowe. W akcentach biegowych jestem przyzwyczajony do tego odczucia zmęczenia. Wiem, czego mogę się spodziewać. Wiem, jak może mnie boleć dana intensywność, jakie powinienem mieć odczucia na danej intensywności i jak kontrolować ją, żeby nie przesadzić. W kolarstwie, tak jak już wspomniałem wcześniej, jeszcze takiej zdolności nie mam, dlatego wchodzenie w tak nieprzyjemne zakresy, jak to 20-minutowe, takie mocne pojechanie, jest dla mnie nadal dosyć sporym wyzwaniem. Natomiast muszę też powiedzieć, że z tygodnia na tydzień, razem z tym realizowanym treningiem kolarskim, coraz lepiej idzie mi właśnie dopasowanie tych intensywności, znoszenie też tych intensywności, znoszenie samego też innego rodzaju zmęczenia mięśniowego, którego doświadczam w trakcie właśnie treningów kolarskich. I jak widzicie tutaj właśnie w momentach, w których siadam na siodełku, czasem ta moc spada. To jest takie trochę, można powiedzieć, mentalne, bo oczywiście, że byłbym w stanie cały czas stać. I jak zobaczycie później też pod koniec tego testu, no tak naprawdę można powiedzieć, że nie był to wysiłek maksymalny, chociaż był on bardzo ciężki. Czy byłbym w stanie wykonać ten test mocniej na świeżo? Zapewne można powiedzieć, że tak. Gdybym miał dzień wcześniej bardzo lekkie treningi, gdybym nie realizował treningu siłowego, gdybym w ten sam dzień jeszcze nie realizował właśnie rano tej jednostki progowej, która składała się z chodzenia po schodach z obciążeniem, z orbitreka realizowanego właśnie w progresie do tętna 170, no to wtedy prawdopodobnie ta generowana moc, odczucie zmęczenia, to moje RPE w trakcie tego testu byłoby o wiele niższe i podejrzewam, że byłbym w stanie osiągnąć średnią z całego wysiłku powyżej 400 watów, czyli dałoby mi to FTP na poziomie gdzieś 380, czyli pewnie około te 5,5 wata na kilogram masy ciała. Natomiast nie uprzedzając jeszcze tego końcowego wyniku, który później Wam pokażę, mogę powiedzieć, że zbliżamy się do chyba tego najcięższego momentu w całym wysiłku. Wiecie, jesteśmy w okolicach tej 13-14 minuty. Do końca mamy jeszcze tych minut ponad 6. Nie jest to jeszcze końcówka, a jest tu już bardzo ciężko. Jak widzicie, aż się muszę
napić i tu momentalnie moc generowana spada gdzieś tam do tych 350-360 watów, natomiast wiem tutaj, że muszę pilnować, że muszę cisnąć, że muszę jechać naprawdę bardzo, bardzo mocno, żeby ten test wypadł pozytywnie i żebym miał właśnie na samym końcu to wrażenie, że pojechałem naprawdę dobrze i naprawdę mocno. Tętno natomiast zbliża się już tutaj do 180. Musicie pamiętać też, że 181 to jest mój próg beztlenowy, ale w trakcie biegania. Zazwyczaj na rowerze osiągam takie wartości około 5 uderzeń na minutę niższe niż podczas właśnie biegania na poszczególnych progach czy na poszczególnych intensywnościach. Dosyć dużo też dzięki tej kontuzji miałem możliwości potestowania się tutaj za pomocą laktometru i te pomiary wskazywały nam właśnie na to, że te moje uderzenia serca, to tętno jest właśnie o te 5, czasem do 7 uderzeń niższe, w zależności od tego też jak się danego dnia czuję. Dlatego wejście tutaj w ten zakres intensywności około tych 180 uderzeń na rowerze jest naprawdę ogromnym wyczynem i jest czymś, czego na rowerze nie widziałem już bardzo, bardzo, bardzo długo. Ostatni raz chyba aż tak silne zmęczenie odczuwałem w momencie, w którym wróciłem z obozu z Teneryfy, chyba w 2024 roku. I jakoś też tak dobrze mi się jechało, że postanowiłem wtedy pocisnąć sobie Alpe du Zwift na Zwifcie poniżej tych 40 minut, czyli takiej bariery, można powiedzieć, bardzo dobrego wyniku. Wtedy pamiętam, że chyba doszedłem do tętna około 176 albo 179, natomiast tutaj zbliżam się już do tej właśnie czerwonej granicy. Jak jednak widzicie, jestem w stanie utrzymać te generowane moce nawet w okolicach tych 400 watów. Tutaj nie ukrywam też, że patrzenie na komputer, na Edge'a i cały czas to, że widziałem, że jest tam średnia powyżej tych 400 watów, przepraszam, powyżej 390 watów, dawało mi dużo takiego fajnego wrażenia, że jest bardzo, bardzo ciężko, ale ja jednocześnie jestem w stanie utrzymać ten wysiłek w bardzo, bardzo dużym stopniu i pocisnąć sobie właśnie w ten nieco mocniejszy sposób, tak, że mogłem właśnie wykorzystać tutaj tą swoją możliwość właśnie mocnego napierania. Cieszę się również z tego, że wykazałem się tak mocną odpornością na zmęczenie i że byłem w stanie naprawdę w bardzo, bardzo wysokim stopniu cały czas utrzymywać to, co zacząłem na samym początku tego wysiłku. No, muszę powiedzieć, że rzadko kiedy spotyka mnie aż tak mocna jazda i no tu starałem się za wszelką cenę tak naprawdę uzyskać jak najwyższy wynik podczas tego testu, chociaż moc momentami już spadała tutaj i było mi naprawdę ogromnie ciężko. Uwierzcie mi, że tutaj już czułem ogromny kwas w nogach, czułem, że zalewa mi nie tylko uda, ale łydki, czułem nawet pośladki, czułem mięśnie dwugłowy, więc pracuję tak naprawdę całym ciałem. Jak widzicie, też głowa pochylona nieco w dół, czyli po raz kolejny jest to błąd, powinien być nieco bardziej wyprostowany. Moje tętno, mój oddech wskazuje już na to, że jestem naprawdę bardzo blisko granicy, a to przecież jeszcze nie jest koniec. To przecież nie jest jeszcze koniec tego testu. I cały czas myślę tylko tutaj o tym, że na wertykalu bolało mnie znacznie bardziej na samym końcu i tak naprawdę wytrzymam ten wysiłek. To jest tylko i wyłącznie w głowie, to jest tylko i wyłącznie ból i że muszę po prostu cisnąć do samego końca. Muszę cisnąć, muszę wykorzystać właśnie to, że mam taki dzień, w którym mogę się przetestować. Moim błędem tylko było to, że test na tym końcowym odcinku przebiegał momentami przez wypłaszczenia na tej trasie. Jest tam na tej trasie na Mont Ventoux takie charakterystyczne wypłaszczenie, co utrudnia nieco właśnie utrzymanie tego stałego rytmu i utrzymanie tej stałej mocy, przez co ona też mogła na chwilę spaść, tak jak widzicie, że nawet tam w okolicy tych 320 watów gdzieś leciała ta moc.
i przez to też mogłem nieco stracić, a jednocześnie trzeba tutaj utrzymywać właśnie, tak jak wspomniałem, ten rytm kręcenia. I pomimo tego, że chciałem oczywiście napierać mocno, chciałem napierać coraz mocniej, to niekoniecznie było to możliwe właśnie na tym odcinku. Później jednak, gdy przychodziło większe nachylenie, byłem w stanie znowu pocisnąć mocniej i znowu, nazwijmy to, nieco nadrobić. Natomiast wiecie, w takich testach fajnie byłoby utrzymywać właśnie stały wysiłek i stałą moc przez dłuższy czas. Tak jak tutaj na przykład możecie zauważyć, moc spadła, nawet gdzieś tam poniżej chwilowa te 300 watów, natomiast ja staram się jednak cisnąć, staram się pracować też tymi przełożeniami, tak żeby był to nieco cięższy wysiłek. Natomiast właśnie tutaj było to też o tyle trudne, że przy próbie szybszego przekręcenia też no, korbą czułem, że naprawdę mocno zalewa mi nogi. Tutaj patrzę już właśnie na mojego edge'a i widzę, że zbliża się powoli ta końcówka, zbliża się moment, w którym mogę cisnąć jeszcze mocniej. Tętno jest już powyżej 180 uderzeń i to jest mega trudny wysiłek. Ale nie poddaję się, cisnę dalej, cisnę tak, żebym mógł później stwierdzić, że to było to, co chciałem tutaj zrobić, czyli ten maksymalny, najmocniejszy wysiłek, jaki byłem w stanie osiągnąć na przestrzeni tych 20 minut akurat tego dnia. I znowu tutaj mocniej co spada, ale cały czas walczę o utrzymanie tego, żeby mieć tu jak najwyższą moc tej końcowej minucie. Głowa w dół, już tak naprawdę jadę, można powiedzieć, całym ciałem, tak jak widzicie. Ciężko już, naprawdę ciężko się jedzie, ale walczę. Staram się utrzymywać moc powyżej mojej średniej, która wynosi tutaj te 393 W na tym odcinku. I cały czas cisnę do mety, nawet pojawiają się wartości powyżej 500 W. Staram się jeszcze trochę zafiniszować, wykonać ten ostatni push. I tutaj już czułem, że mało mogę dać z siebie, natomiast to, że byłem w stanie generować jeszcze wyższe właśnie moce na samym końcu, było naprawdę zadowalające. Jak widzicie, tętno 184, cały czas dochodzę do tych granic, można powiedzieć, i koniec. To było naprawdę ciężkie, ale tak jak widzicie, 393 W jako średnia z tego odcinka. FTP wyliczone z tego wynosi 5,4 W na kilogram masy ciała. W dzień tego testu ważyłem 68,6 kg. Jest to mega dobry wynik, jestem z niego zadowolony i super, że tak świetnie mi się jechało, że wykonałem co mogłem. Widzieliście już, jak bardzo zmęczyłem się podczas tego testu. Był on oczywiście niezamierzony i może nie wykonany w sposób perfekcyjny, ale dał dużo odpowiedzi na temat tego, co jestem w stanie zrobić, a przede wszystkim jak silnie i mocno powinienem trenować kolarstwo w trakcie mojego treningu rowerowego. Jeśli Wy wykonywaliście test FTP, podzielcie się w komentarzu, dajcie znać, na jakim poziomie znajduje się Wasza wydolność kolarska. A tymczasem zachęcam Was do subskrybowania kanału, wciśnijcie łapkę w górę, zostawcie właśnie wspomniany komentarz, ze względu na to, że po prostu pozwala mi to dotrzeć do większej ilości osób. Jeśli natomiast jesteście zainteresowani stałym wsparciem kanału i chcielibyście widzieć więcej merytorycznych treści, zostańcie proszę moimi patronami, pomożecie mi niesamowicie mocno. A tymczasem do zobaczenia w kolejnych materiałach.